Tu nie ma wysp rozrzuconych na lazurowym morzu, ani promów wypełnionych po brzegi turystami. Tutaj rzeki mają lazurowy kolor, a ich brzegi są puste. Północna Grecja bez kamieni by nie istniała. Kamienne mosty łączą kamienne góry, w których wciśnięte są kamienne wioski, a życie toczy się tutaj powoli, bez pośpiechu i zgiełku. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. W zeszłym roku spędziliśmy 3 miesiące, włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W niniejszym odcinku zapraszamy do północnej Grecji. Podzielimy się z Wami miejscami, które nas urzekły i podamy lokalizację naszych biwaków na dziko. Kochani, takim umownym celem tej wyprawy było dojechać do klasztorów Meteorii. Dzisiaj tam dojedziemy, jutro zwiedzamy i teoretycznie będziemy mogli zacząć wracać. O ile moja cudna żona przewodniczka nie wymyśli jakichś innych, bardziej atrakcyjnych miejsc, do których trzeba dojechać i powrót wtedy troszeczkę odłożymy w czasie. Żona pracuje nad planem B. No to zobaczymy, czym nas Grecja zaskoczy. Klasztory Meteory lekko nas zaskoczyły. Mieliśmy zbyt romantyczną wizję trudno dostępnych monastyrów, mocno nadszarpniętych upływem czasu. Tymczasem jest to jedno z najbardziej turystycznych miejsc, jakie odwiedziliśmy na Bałkanach. Dojazd asfaltem, więc o offroadzie nie ma mowy. Mimo to warto podziwiać klasztory z pobliskich skał o zachodzie słońca, jakby wyjęte prosto z Gry o Tron. Następnie ruszyliśmy w stronę wąwozu Vikos. Dojazd po asfalcie, ale sam wąwóz jest niesamowity. Widoczność na kilkaset metrów w dół i kilkanaście kilometrów przed sobą może dosłownie zawrócić Ci w głowie. Żałowaliśmy, że nie zostaliśmy tam do zachodu słońca, ale nie mieliśmy jeszcze miejsca na nocleg. A wieczorne poszukiwania w takim terenie to coś, czego wolimy unikać. Na szczęście wschód słońca okazał się równie magiczny co zachód. Widoki mogliśmy podziwiać z naszego samochodowego namiotu, gdy świat powoli budził się do życia. Kolejnego dnia wróciliśmy nad wąwóz, by zobaczyć go z innego punktu widokowego. Widoki były równie zapierające dech jak poprzedniego dnia. Przestrzeń, głębia, cisza. To wszystko powodowało, że nie chciało się stamtąd odchodzić. Kolejną atrakcją tego regionu Grecji są kamienne mosty. Powstałe w XVIII i XIX wieku, te przepiękne konstrukcje przenoszą nas w czasie do chwil, kiedy wszystkie drogi były terenowe, a o asfalcie nikt jeszcze nie słyszał. W górach Vikos znajduje się sporo uroczych górskich wiosek, jednak znalezienie miejsca na nocleg nie jest łatwe. My już wieczorem wypatrzyliśmy drogę prowadzącą do Polany. Widoki z tego miejsca były niesamowite i nawet nie przeszkadzało nam wysypisko gruzu przy pobliskiej asfaltowej drodze. Kolejną miejscówką, którą możemy polecić, to brzeg jeziora Mikri Prespa.
tuż przy wsi Mikrolimni. W samej miejscowości znajduje się restauracja, w której właściciel, przypominający nieco Gin Reno, przygotowuje wyśmienite greckie przekąski. Otworzył lokal specjalnie dla nas, za co byliśmy mu niezmiernie wdzięczni. Ostatnim miejscem, które nas zachwyciło, jest wąwóz rzeki Wiosa. Trasę terenową pokazywaliśmy już w jednym z poprzednich odcinków, więc dziś skupimy się na biwaku w wąwozie. Poranna kawa, herbata, kąpiel w rzece i codzienne rytuały. To jest super miejsce. Warto spędzić tam więcej niż jeden dzień. Cześć, tam już Marysia. Żona idealna. No, motylkiem to ja nie jestem. Piwa? To właśnie Grecja, której nie zobaczycie na pocztówkach. Nie ta, którą zna większość, ale może właśnie ta, którą zapamiętuje się najmocniej. To głęboko, to wykryje. To mnie nie ma. A wy? Macie takie miejsca, gdzie lubicie zwolnić tempo wyprawy i cieszyć się, że właśnie wasze marzenia o podróżach się spełniają? Dajcie nam znać w komentarzach. Z radością poznamy wasze historie.